Cześć, witamy Was w nowym roku. Cześć, witam Was bardzo serdecznie Percival, czyli Kasia, Mikołaj i Marcin. Którego nie widać. Jak zwykle. Chcielibyśmy życzyć Wam wszystkiego najlepszego w tym nadchodzącym roku. Mamy nadzieję, że nadchodzący czas przyniesie Wam Mnóstwo zdrowia, pomyślności szczęścia i radości. i wszystkiego co najmniej 666. Wszystkiego dobrego oczywiście. Mamy nadzieję również, że w tym roku uda nam się z Wami spotkać częściej niż w poprzednim. Że będziecie się mogli cieszyć naszą muzyką zarówno w wersji live, jak i tą nagraną na płytach. Tak, tego wszystkiego Wam życzymy. I niech Wam bogi darzą. Nasze spotkanie dzisiaj zaczęliśmy od krótkiego miksu utworów, które znacie doskonale z gry Wiedźmin 3. I to spotkanie również zakończymy piosenką z tej właśnie gry, ale w nieco zmienionej, zmodyfikowanej wersji. To sami się przekonacie o tym. Zagraliśmy te utwory i gramy je dzisiaj przede wszystkim dla osoby, która te utwory zamówiła, a jest to Andrzej Mirkuszew. Spasibo большое, Andrzej. Dziękujemy bardzo. Ale ponieważ dzisiaj jest taki niezwykły dzień, właściwie noc, to pozwolimy sobie troszeczkę tego całego splendoru i życzeń związanych z tymi utworami przesłać także wszystkim wam, wszystkim, którzy nas wspierają, wszystkim patronom, wszystkim, którzy kupują w naszym sklepie, wszystkim, którzy słuchają naszej muzyki. Także dla was troszeczkę, ale dla ciebie, Andrzej, też. Ale dla was też jest to troszeczkę, to są utwory. Z taką myślą je ćwiczyliśmy przed programem. Dziękujemy bardzo, bardzo serdecznie. A teraz podsumujmy sobie poprzedni rok. Od paru lat mamy taką tradycję, że pod koniec roku robimy takie podsumowanie. Dotąd ono się ukazywało na naszym fanpage'u. I teraz też się ukaże, ale jeszcze nie wiem kiedy. A może już się ukazało, nie wiem, nie wiadomo kiedy to pójdzie. Jak to w festiwalu. Jak to w Nigdy nie festiwalu. wiesz, kiedy coś ujrzy światło dzienne. Ale mamy dla was tutaj, skoro ten odcinek jest taki specjalny, to chcieliśmy się na żywo pochwalić. Będziecie mogli widzieć naszą reakcję, jak się chwalimy, bo jak już nas znacie, to wiecie, że to nie jest dla nas łatwe, zwłaszcza dla Kasi. Więc ja będę mówił, a przebitki będą na minę Kasi. Będziemy się chwalić, chociaż powiem wam, że ten rok nie był łatwy, prawda? I no, tych rzeczy do chwalenia się nie ma jakoś szczególnie wiele. No ale żeby podbudować zarówno naszą samoocenę, jak i waszą trochę też, żebyśmy nie byli tak w 100% Słowianami z niską samooceną, tylko żebyśmy byli Słowianami z wysoką samooceną, to coś tam spróbowałem wyłuskać z informacji ogólnych o Percivalu. I tak, uwaga, zrobiliśmy 31 odcinków Slavtalk. I to jest niesamowite. 31 aż odcinków zrobiliśmy przez ten rok. I dodatkowo 23 odcinki gameplayów naszych. Czyli takich gamingowych rzeczy. Czyli razem daje to ile, Kasiu? Ja już wiem. 54. 54 elementy kontentu wrzuciliśmy na nasz kanał YouTube. A ponadto, oprócz tego, co powiedziałem, wrzuciliśmy jeszcze 65 filmów innych, czyli pojedynczych utworów ze Slavtalka, jakichś dodatków. Część z nich nie jest dla was wszystkich widoczna, bo widzą tylko patroni, więc warto zostać patronem. Tutaj Kasia Oczywiście, wklei jak planszę. najbardziej, zapraszamy. Także w sumie razem to ile jest? Tu już moja matematyka się kończy. Czekaj, 54 i 65. Dużo. Mnóstwo. I to wszystko w ciągu jednego roku zrobiliśmy. I teraz tak, obejrzało nas w tym roku 2,2 miliona oglądaczy. I biorąc pod uwagę, że algorytm nie jest łaskawy dla takich twórców jak my, a właściwie jest bardzo niełaskawy, no to jest chyba całkiem niezły wynik, nie? 2,2 miliona ludzi nas obejrzało. I oglądało nas przez 127,8 tysięcy godzin. To już jest kosmiczna liczba. To tego ja nie ogarniam. Ale tak podała mi statystyka YouTube'a. Doszło do nas 3200 subskrybentów nowych. Witamy was bardzo serdecznie. To też jest ogromna liczba, nie? Ogromniasta. I łącznie osiągnęliśmy sumę 56 342 subskrybentów. Bardzo wam wszystkim dziękujemy, bardzo się cieszymy, pozdrawiamy was
I co, wciśnijcie jeszcze dzwoneczek i jak zrobicie to wszyscy naraz, to może zablokujemy YouTube'a czy coś, nie wiem. I to jest dopiero początek chwalenia się. Zapoczątkowaliśmy w tym roku tradycję zapraszania gości i będziemy ją kontynuować. Jak najbardziej. Nie dałem rady policzyć, ile mieliśmy gości, nie zdążyłem. I może jakoś pamiętasz, nie wiem, coś około Ja i 10, pamiętam. 10, Mhm. ale około 10 gości mieliśmy. Najpopularniejszymi klipami na naszym kanale było Och mój wianku i Marzaneczka, czyli 2 utwory ze Sławy 3. Chciałem już powiedzieć 4. 2 utwory, bardzo fajne utwory zresztą. Tak. I to były najpopularniejsze klipy, najczęściej oglądane. Premierę miał klip do utworu Wichman ze Sławy 3 też, czyli właściwie ten mijający rok był takim rokiem promującym Sławę 3, wychodzi na to. I wrzuciliśmy też 2 zaległe i to już chyba ostatnie, tak? Odcinki ostatnie. Nie kręć tego. Jeden gdzieś tak w połowie roku, a drugi kilka dni temu. I co? I teraz przechodzimy do koncertów, ponieważ pomimo, że nie są to dobre czasy dla koncertów i właściwie bardzo mało w stosunku do poprzednich lat ich mieliśmy, no mega mało, to i tak wydaje mi się, że jak na te warunki, które były, to całkiem dużo, bo aż 19 koncertów zagraliśmy. Biorąc pod uwagę, że większość przeważająca została przesunięta, odwołana, przełożona, no to i tak jest niezłe, że zagraliśmy aż 19 koncertów i w tym jeden nawet za granicą. A 4 z nich były online. I teraz przejdę może do takich konkretniejszych rzeczy, którymi można się pochwalić, z których jesteśmy bardzo dumni. Zagraliśmy z Marcinem Przybyłowiczem podczas WitcherConu na niesamowitej imprezie z okazji promocji serialu Witcher, serialu produkowanego przez Netflix, drugiego sezonu tego serialu. I to była niesamowita sprawa, bo widziało nas mnóstwo ludzi na całym świecie, w ogóle w 2 specjalnych transmisjach, które się odbywały z kanału Netflix i z kanału CD Projekt i były tak pokazywane, żeby wszyscy ludzie na świecie mogli to obejrzeć. Niesamowita sprawa. Druga rzecz, no niesamowita dla nas. Zagraliśmy na ogromniastej imprezie Comic Con w Kijowie na Ukrainie. Comic-Cony, jak wiecie, to są takie wielkie imprezy zrzeszające fanów fantastyki, fantastyki, filmów, gier, różnego świata, larpów. No wszystko tam jest, wszystko co można i akurat ten w Comic-Conie jest chyba jeden z większych w ogóle w tej części świata, prawda? W Kijowie. Mówisz o w Kijowie. Tak, ten w Kijowie był jeden, a co ja powiedziałem? Ten w Comic-Conie był największym W Kijowie, Kijowem. tak, w Ukrainie. No więc ten w Comic-Conie był największym Kijowem w Ukrainie. I co, to przejdę dalej. Dokończyliśmy i wydaliśmy reakcję pogańską 2020. To jest chyba największy sukces w ogóle, jaki mógł zajść. To prawda. Już był taki moment, że nie wierzyliśmy, że to się stanie, prawda? Już myśleliśmy, że już koniec, już do końca życia będziemy mieli na karku reakcję pogańską 2020. Ale okazało się, że tylko rok poślizgu. Co to jest rok? Co to jest rok? Nic. No i teraz tak, zagraliśmy piękny koncert z zakazanymi piosenkami. Niesamowity on jest do obejrzenia, cały czas można go obejrzeć. Bardzo ja osobiście jestem zadowolony z tego faktu i dumny, bo ten projekt taki był cały czas z różnych powodów, nie mogliśmy go tak dopieścić, a Ale ten co było w koncert... poprzednim roku, Mikołaj, przecież? Nie, No jak nie? to był na początku tego roku. Tak, w listopad jest na początku tego roku. I co Tak? teraz? No. To jeżeli to faktycznie był w zeszłym roku, to wytniesz, a jeżeli To był w tym wytnę, roku, to wytnę. zostawisz. Ale ten na pewno zagraliśmy w tym roku. Koncert pieśni zapomnianych w Perle Żeliszowa. Bardzo fajna miejscówka, tylko bardzo zakurzona. Bardzo zakurzona, Mamy kurz do dzisiaj ale wszędzie. pięknie się światło na tym kurzu osadzało. To było niesamowite. Zagraliśmy też mini Wild Hunt Live w Soden, czyli na zamku w Ogrodzieńcu. I to było też niesamowite wydarzenie. Myślę, że jedno takie rzeczy wydarzają się tylko raz i są już niepowtarzalne. I co? Przez ten cały rok bardzo ciężko pracowaliśmy nad mnóstwem niespodzianek, o których nie możemy jeszcze powiedzieć, bo jeszcze są tajemnicą. Jest tego naprawdę dużo i to się będzie po kolei, powoli ujawniało. Bardzo byśmy chcieli i naprawdę zapewniam was, że jest na co czekać. Niektóre z tych rzeczy są takie całkiem grube, nie?
że tak powiem, grubasy, jak nasi najwięksi patroni. Ale na razie mogę tylko powiedzieć, że pracowaliśmy nad tym, więc to też zajmowało nasz czas i to też jest dla nas wielki sukces i wielki krok do przodu, ale na razie nie możemy o tym powiedzieć. Ale jest jedna rzecz, nad którą też w tajemnicy pracowaliśmy, ale już mogliśmy wam pokazać i pod koniec roku wyszedł klip do Slavic Wars. To jest nasz nowy projekt, który się będzie cały czas też tworzył i myślę, że w tym nadchodzącym roku będziemy mogli więcej o nim powiedzieć, ale to będzie w następnej części, w której będzie tak zwana część obiecanek Mikołaja. Ale mogliście już zobaczyć klip, wspaniały klip stworzony przez Marcina, którego nie widać jak zwykle. Jeszcze jedna rzecz, którą postrzegamy w kategoriach sukcesu, to jest mnóstwo nowych, wspaniałych produktów w naszym sklepie, które zaprojektowała nasza Kasia Chatbot. I przede wszystkim to jest linia wspaniałych koszulek ze wspaniałymi rysunkami. Naprawdę mega są te rysunki. Jeszcze mamy preorder w sklepie, także zapraszamy. Ostatnie, nie wiem czy ostatniej w tym roku z cyklu właśnie tych koszulek, to są południce. No i to się mega rozkręciło i widać też, że wy jesteście z tego zadowoleni i wszystkie te koszulki są rozchwytywane w całości, w 100%. Także to też jest, myślę, nasz sukces. No i sukces Kasi Chatbot, która doszusowała do tej naszej ekipy, rysując wspaniałe rzeczy też. I co? I na koniec chciałbym powiedzieć, że przede wszystkim największym sukcesem jest to, że dzięki wam udało nam się ten rok przetrwać, no bo nie należał on do najłatwiejszych, a nawet wręcz przeciwnie, chyba był jednym z najtrudniejszych w naszej dotychczasowej karierze. Ale niesamowite wsparcie i finansowe, i takie też, jak to powiedzieć, mentalno-uczuciowo-duchowe. Bardzo ogromne, nawet dużo większe. To daje ogromnego powera i to nawet do tego stopnia, że pod koniec tego roku, tuż przed wkraczającym właśnie Nowym Ładem, jesteśmy bardzo nakręceni z Kasią, prawda? Jesteśmy mega nakręceni, bo jakby mamy powera, mamy pozaczynanych dużo fajnych rzeczy i ta energia, którą nam przesyłacie, no to po prostu nas napędza do coraz fajniejszych rzeczy i za to wam bardzo, 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 bardzo dziękujemy. A teraz chcieliśmy zapowiedzieć koncert, o którym już mówiliśmy, a teraz jeszcze przypominamy i chcemy potwierdzić, że na pewno będzie już w styczniu, a dokładnie 23 stycznia w niedzielę o godzinie 16 zagramy koncert online z utworami Ze Sławy 4. I to już nie jest zwykła obiecanka, tylko to już jest gruba deklaracja, ponieważ dzisiaj jest taki, no nie dzień, tylko noc. Dzisiaj jest taka wspaniała noc. No i tutaj już nie czas na niespodzianki bez pokrycia. Naprawdę zagramy ten koncert i szykujcie się, bo mamy naprawdę niesamowite przygotowane rzeczy dla was. A przede wszystkim wszystkie utwory ze Sławy 4, a więc co najmniej połowa tych, których jeszcze nigdy nie słyszeliście. I będziecie mogli usłyszeć je, zanim nawet wyjdzie płyta podczas koncertu. Tak, a ponieważ jest to tak wyjątkowy koncert, ponieważ zagramy utwory z płyty, która jeszcze nawet nie jest do końca nagrana. Z muzyką z przyszłości. Totalnie przenosimy się w czasie. Z muzyką z przyszłości, dlatego zdecydowaliśmy, że nie będzie to otwarty koncert dla wszystkich, tylko będzie on dostępny dla tych, którzy zdecydują się na zakup biletów i te bilety będą dostępne już wkrótce w naszym sklepie. Jak najszybciej się da, więc czekajcie, czatujcie z palcem nad przyciskiem kup teraz. Linka niebawem wrzucimy. A dzisiaj akurat nie, ale niebawem już wrzucimy. Tak, zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie. Naprawdę warto być z nami wtedy. Słuchajcie, to jest nasz pierwszy Sylwester od dawna, który spędzimy osobno, w sensie zarówno jeżeli chodzi o nasze tutaj persiwalowe grono, jak i trochę szersze grono persiwalian. Ale żeby nie zostawić was tak samych, to mamy dla was niespodziankę. Niektórzy spośród naszych współpracowników przewspaniałych przysłali wam kilka słów, które teraz wam puścimy.
Z tej strony Kasia Chatbot i również chciałabym życzyć Wam wszystkiego co najlepsze w nowym roku. Happy New Year! Drogie Persiwalianki, drodzy Persiwalianie, życzę Wam zajebistego Sylwestra, zajebistej zabawy na Sylwestra i jeszcze bardziej zajebistego przyszłego roku. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam. Aha. I dziękujemy za wszystko w tym roku. Jesteście najlepsi. Cześć! Witam wszystkich fanów zespołu Percival. Bardzo dziękuję za wsparcie, jakiego udzielacie zespołowi w tych trudnych czasach. I za każdą chwilę, którą udało nam się spędzić razem w tym właśnie ciężkim roku 2021. Mam nadzieję, że przyszły rok, 2022, będzie obfitował w większą ilość takich spotkań. Życzę wszystkim fanom zdrowia i szczęścia. Do siego roku! Yo Fika Flow, to ja, Michel Lange, a.k.a. Perkusik, wasz ulubiony bębniarz z zespołu Percival. Z okazji nowego roku życzę wam wszystkim dużo szczęścia, żebyście dotarli na przynajmniej 3 showy zespołu Percival, czyli na Wild Hunt, Historyczny i Schuttenbach. Życzę wam dużo cierpliwości, żebyście doczekali płyty Sława 4 i kilku innych wspaniałych sytuacji. No i życzę wam jeszcze dużo wytrwałości i dużo pieniędzy, żebyście mogli wspierać zespół Percival na Patronite oraz podczas cotygodniowych streamów. Także tyle, mili Państwo. No a ja prywatnie życzę, żeby było wszystko fajnie. Także takie rzeczy. No i cóż. Kupujcie nasze płyty, przychodźcie na nasze koncerty. Wszystkiego najlepszego. Drodzy Perciwalianie i Perciwalianki, z okazji zbliżającego się Sylwestra życzę Wam i nam jak najwięcej fantastycznych koncertów, sal wypełnionych ludźmi, jak najwięcej spotkań w 2022 roku. Oprócz tego życzę Wam, żeby ten Sylwester to była piękna noc, czysta noc, tak jak oczu jego lśnienie, żeby Wam dała błogość i spełnienie, żeby była to uczta wspaniała, na której jest wrót wszystkiego, i by goście, którzy Was odwiedzą, bądź Wy jako goście, żebyście wszetkłe zjedli, wszetkłe wypili. Oprócz tego życzę Wam, żebyście w 2022 roku nie zbłądzili, serce swe zawierzając złej niewieście. Niech przytrafi Wam się miłość dwojga, co dwojgiem serc dola złączyła, szczęściem przepełniła i nacieszyć się szczęściem tym dłuższą chwilę zezwoliła. Żeby każda dziewczyna w odzieży siermiężnej odnalazła swego swarożyca, a swarożyc dziewkę, bądź tam w dowolnej konfiguracji, jaka Wam odpowiada. Byście wynieśli niejedną marzyneckę ze wsi, by rozum Wasz nie spał, to ważne, bo wtedy budzą się upiory. Byście nie bali się podejmować wyborów, gdyż każdy z nich rozpocznie coś, każdy coś zakończy. No i by Wam wianek lawendowy nie spadł nigdy z Waszej głowy. To mówiłam ja, Pitura Ewa, pozdrawiam sylwestrowo, cześć! A teraz czas na obiecanki Mikołaja. No i tak, przede wszystkim po pierwsze, już podczas pierwszego Slawtoka w nowym roku będziemy mieli gości. To jest taka pierwsza obiecanka. Niedługo napiszemy na naszym fanpage'u, wchodźcie tam i sprawdzajcie, kto to dokładnie będzie. To jest pierwsza z obiecanek. Następna. Bardzo szybko po nowym roku, nie wiem jeszcze dokładnie kiedy, ale jak najszybciej się da, będziemy mieli specjalne wydanie Dzikich Pól. Dzikie Pola to jest, trochę umknęło to tak cichcem, bo właśnie minęły 2 lata, odkąd zostało wydane Dzikie Pola. No i jest to płyta, która też w sumie osiągnęła całkiem spory sukces i jest przez Was bardzo lubiana.
I też są tam rysunki Kasi Chatbot wspaniałe i postanowiliśmy wydać ją w takim nowym, totalnie kolekcjonerskim wydaniu, takim wypasionym. Jeszcze będziemy o tym mówić i pokazywać wam, ale no jest to coś, czego możecie się spodziewać jeszcze w styczniu. Kolejną rzeczą, którą możecie się jeszcze w styczniu spodziewać, to jest już wspomniany przez Kasię koncert Sławy 4. A skoro mówimy o Sławie 4, to myślę, że możemy obiecać, że na pewno w tym roku będzie premiera płyty. Są to już bardzo grube, dopięte plany. Może nawet niedługo ogłosimy datę, kto wie, ale na pewno będzie to w tym roku. I skoro mówimy o płytach, to nie będzie to jedyna płyta Percivala Schuttenbacha, która ukaże się w tym roku, bo jeszcze zamierzamy wydać już wspomniany przez nas na początku grudnia Slavic Wars. Ale myślę, że to dopiero gdzieś w okolicach jesieni. I co? Mamy też te niespodzianki, o których mówiłem przy okazji chwalenia się osiągnięciami. One pewnie będą wypływać w ciągu roku, no ale na razie za dużo o nich nie mogę powiedzieć. Zresztą sami niewiele wiemy, bo są to efekty różnych współprac, więc nie my decydujemy, kiedy to ma wypłynąć. No i zagramy tyle koncertów, ile tylko się będzie dało. Tu powinien Marcin obiecywać, ale go nie widać. No, Nie wiem, ile się będzie dało, ale jak się będzie dało, to będziemy grali. Taki jest plan. jak najwięcej się da, dokładnie. No No. i tyle. W tym roku skromnie. W tym roku skromnie, ale będziemy, no te dwie płyty chociażby, to już nie jest taka skromnie, to już jest duża rzecz. Mam nadzieję, że się uda. Będziemy robić wszystko, żeby się udało. Na pewno będzie dużo muzyki od nas, dużo fajnej A muzyki. zauważ, że to już jest jakaś tradycja, że my wypuszczamy płyty Percivala i Percivala Schuttenbacha w jednym Naraz. roku. Naraz. Bo po co se rozkładać, jak można to skumulować, żeby Tak. mieć trudniej, prawda? No wiadomo. To jest stara zasada Percivalowa. No. Ale to jest też dobre dla was. Będziecie mieli więcej radochy. Albo frustracje, jak będą czekać na ten albumy obiecane. Bardzo, ale to bardzo ogromnie chcielibyśmy wam podziękować. Aż ściągnę okulary, żeby było tak bardziej poważnie. Albo może właściwie bardziej niepoważnie, nie wiem, nieważne. Bardzo ogromnie dziękujemy wam za wsparcie. Dziękujemy w pierwszej kolejności wszystkim patronom, ale do tego jeszcze wrócimy. Za chwilę. Bardzo również dziękujemy wszystkim klientom, którzy kupują w naszym sklepie, no bo to właściwie teraz sklep pozwala nam przetrwać i robić kolejne rzeczy. No i bardzo dziękujemy za wasze wsparcie polegające na oglądaniu naszych klipów, naszych slawtoków, naszej muzyki, oglądaniu i słuchaniu naszej muzyki i to zarówno na kanałach elektronicznych, jak i w formie fizycznych płyt i winyli. Bardzo, bardzo ogromnie wam dziękujemy. Bardzo ogromnie dziękujemy też wszystkim tym, którzy po prostu nawet o nas tylko ciepło pomyśleli. A nawet dziękujemy tym, którzy pomyśleli o nas nie ciepło. No i przede wszystkim też bardzo ogromnie dziękujemy wszystkim naszym współpracownikom, wszystkim ludziom, którzy przyczyniają się do tego, że Percival istnieje i jest taki, jaki jest. Bardzo wam dziękujemy i bardzo was pozdrawiamy. Tak jak Mikołaj powiedział, bardzo dziękujemy wszystkim, a przede wszystkim naszym patronom, bo właśnie dzięki wam w dużej mierze jesteśmy w stanie funkcjonować teraz. I małe takie wtrącenie, bo zapomniałem o tym powiedzieć w dziale obiecanki, ale ten Patronite też ogarniemy na początku roku. To już gruba obiecanka. Gruba. Wracając do patronów. W każdym Slawtoku czytamy, wymieniamy tych najgrubszych naszych patronów, a teraz... I tych takich trochę cieńszych też. I też troszeczkę cieńszych. Postanowiliśmy dzisiaj wymienić was wszystkich. Wszystkich Czyściusieńkich. tych, którzy nas wspierają. Karol Wawrzyniak, Tegan O'Brien, Stefan Zmarzły, Pantejot, Michał Naparty, Steven Sufert i Divinity Board. Klara Swobodowa, Rafał Stańczyk, Stary Pan Maciej, Jurik 1945, AG, FIFA Rafa. AM, Jarosław Cieślik, Ursula Marcin, Piotr Wojech, Andrzej Kluchin, Natalia Malik. Artochowa-Kimian, Łukasz Kraśniewski, Rycy, Jack Williams, Lukas Wyżykowski, Bartosz Macięga. Piotr Wernicki, MM, Ewa Walkowiak, Michał Jerominek, Jakub Kiryluk, Definitely Not a Vampire. Krzysztof Kopacz, Daniel Szemis, Karolina Łomotowska, Amelia Kupska. PK, Lisa Roberts,
Radosław Zwoliński, Mariusz Sikorski. Ritter Florian, Siergiej Kuzniecow, Marek Scheidt-Hauer, Mateusz Wierzchowski. Martyna Gottschling, Synikalsk-Sceptik i BC. Emilia Krzekotowska, Jakub Orwat, Grzegorz Mielczarek, Artur Graf. Małgorzata Morawska, AP, Lajsa Wilanuewa, Mateusz Kostrzewski. Mikołaj Żyski, Piotr Derkacz, Jan Czerwenka, Wiktor Jasik. Azrial Ashar, Martyna Kusz, Piotr Gus, Piotr Muller. Dariusz Kotara, Maciek Waszczuk i Mateusz Chojnacki. Dziękujemy bardzo serdecznie. Bardzo ogromnie dziękujemy. I życzymy Wam wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia i żeby Wam bogi darzyły cały następny rok. 1, 2, 3, 4. Na szlak moich list poprowadź palec, wyraź się drogę, spleść gwiazdą na przekór. Otwórz te rany, a potem zalecz, aż zawiły losu ułożą się wzór z moich snów. Uciekasz nad ranem, cierpka jak agres, słodka jak bez. Chcę śnić, czarne loki splątane, fałkowe oczy mokre od łez. Za wilczym śladem podąży w zamieć i twoje serce w tropie uparte. Przez gniew i smutek zwarpiałe w kamień, rozpalę usta smagane wiatrem z moich snów. Uciekasz nad ranem, cierpka jak agres, słodka jak bez. Chcę śnić, czarne loki splątane, fiołkowe oczy mokre od łez. Nie wiem, czy jesteś moim przeznaczeniem, czy przez ślepy traf miłość nas związała. Kiedy wyrzekłem moje życzenie, czyś mnie w sobie wtedy pokochała. Z moich słów uciekasz nad ranem, cierpka jak agres, słodka jak bez. Chcę śnić, czarne loki splątane, fiołkowe oczy mokre od łez. And goodbye. And goodbye.